pierwszych wiekach Kościoła podczas celebracji liturgii nie używano żadnych ksiąg z wyjątkiem Biblii. Był to okres improwizacji, gdyż modlitwy układano spontanicznie w trakcie sprawowania liturgii. Dopiero w IV wieku zaczęto zapisywać treść modlitw na oddzielnych kartach zwanych libelli. Łączenie tych kart doprowadziło do powstania pierwszych ksiąg liturgicznych. W dzisiejszym odcinku skupimy się na księgach używanych współcześnie. Na ołtarzu każdego kościoła znajduje się wielka czerwona księga. I chyba nie ma osoby, która by tej księgi nie zauważyła. Ale jak się nazywa i co się w niej znajduje? Jest to mszał rzymski, czyli główna księga służąca do odprawiania mszy świętej. Dzieli się ona na teksty czerwone i czarne, czyli rubryki i nigryki. To, co jest napisane na czerwono, to zasady dotyczące sprawowania liturgii, a to, co na czarno, to teksty, które celebrant podczas liturgii recytuje lub śpiewa. Warto wspomnieć, że na początku mszału znajduje się ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. Jest to dokument zawierający zbiór podstawowych norm regulujących celebrowanie liturgii. Przedstawia zarówno zarys i przepisy dotyczące liturgii, jak i zasady dotyczące przygotowania wnętrza kościoła oraz strojów liturgicznych. Lekcjonarz zawiera w sobie czytania biblijne, które są przeznaczone na poszczególne dni roku liturgicznego. Co ciekawe, przed Soborem Watykańskim II nie istniała osobna księga lekcjonarza, ale wszystkie czytania były razem z innymi tekstami liturgicznymi umieszczone w mszale. Czytania w lekcjonarzu są podzielone na następujące cykle. Czytania niedzielne w cyklu trzyletnim dzielimy na rok A, rok B i rok C. Zaś czytania na dni powszednie w cyklu dwuletnim dzielimy na rok pierwszy i rok drugi. Ewangeliarz to ozdobna księga zawierająca teksty Ewangelii. W trakcie uroczystych celebracji wnosi się ją w procesji wejścia i umieszcza na ołtarzu, a następnie na ambonę podczas liturgii słowa przed odczytaniem Ewangelii. Gdy liturgii przewodniczy biskup, błogosławi on ewangeliarzem cały zebrany lud Boży. Rytuał rzymski jest jedną z ksiąg obrzędowych. Opisuje sposób sprawowania sakramentów i sakramentaliów, które nie są zastrzeżone biskupom. Do rytuału zaliczamy zasadniczo poniższe księgi obrzędów. Obrzędy chrztu dzieci. Obrzędy wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych. Komunia święta i kult tajemnicy Eucharystii poza mszą świętą. Obrzędy pokuty. Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. Obrzędy sakramentu małżeństwa. Obrzędy błogosławieństw. Tom 1. Błogosławieństwa dotyczące osób, budynków i wielorakiej działalności chrześcijan. Obrzędy błogosławieństw. Tom 2. Błogosławieństwa sprzętów liturgicznych i przedmiotów kultu publicznego. Błogosławieństwa przedmiotów wyrażających pobożność ludu chrześcijańskiego. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. Obrzędy pogrzebu. Pontyfikał rzymski jest z kolei księgą przeznaczoną dla biskupa i zawiera on opis i teksty czynności sprawowanych podczas liturgii pontyfikalnych. Warto wspomnieć, że po Soborze Watykańskim II pontyfikał rzymski został podzielony na poszczególne części odpowiadające różnym celebracjom liturgicznym. Obecnie w skład pontyfikału wlicza się zwyczajowo następujące księgi liturgiczne: obrzędy bierzmowania, obrzędy święceń biskupa, diakonów i prezbiterów, ustanowienie lektorów, akolitów, przyjęcie kandydatów do diakonatu i prezbiteratu, obrzędy konsekracji dziewic, obrzędy profesji zakonnej, obrzęd błogosławienia opata i ksieni, obrzęd błogosławienia olejów,
obrzęd poświęcenia kościoła i ołtarza oraz obrzęd koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny. Księgom liturgicznym należy się szczególny szacunek ze względu na zawarte w nich Słowo Boże, a także używanie ich w czynnościach liturgicznych, które są dziełem całego Kościoła i samego Chrystusa. W tym odcinku celowo nie powiedzieliśmy nic na temat ksiąg związanych z brewiarzem, ponieważ liturgii godzin poświęcimy nasz kolejny odcinek. Odkrywajcie więc razem z nami piękno liturgii.